Hello there, z tej strony LEGO Hero Polska. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na recenzję najnowszego zestawu LEGO Star Wars, który miał swoją premierę 1 października i będzie dostępny w sprzedaży prawdopodobnie naprawdę krótko, bo do końca tego roku. A dlaczego? To za chwilę się dowiecie. Tak czy siak zapraszam Was na recenzję zestawu 4.0 7555 Imperial Dropship vs Rebel Scout Speeder. Jest to zestaw wydany z okazji 25-lecia LEGO Star Wars, dlatego ma on taką samą grafikę pudełka jak inne zestawy rocznicowe. Mamy oczywiście przedstawiony numer katalogowy zestawu oraz jego nazwę. Mamy też logo 25-lecia LEGO Star Wars z R2-D2, który wyświetla unikatową dla tego zestawu minifigurkę, czyli ekskluzywnego droida QT-KT. Już na pudełku widzimy nawiązanie do klasycznych dwóch Battle Packów z 2007 roku. Jednego z pojazdem Rebel Scoutów oraz drugiego z imperialnym dropshipem. Tamte zestawy były wydawane oddzielne, tutaj mamy jednak połączenie w jedną całość, no tylko mamy o dwie minifigurki mniej, ale za to dostajemy ekskluzywnego droida. A jeżeli chodzi o minifigurki, to tak są one zaprezentowane z przodu pudełka, a tak od boku. Tył pudełka to jakaś tam scenka, chociaż uważam, że nieprawdziwa, nieuczciwa, ponieważ jak widzimy tą walkę wygrali rebelianci. Poza tym mamy też zaprezentowane dwie funkcje bawialne. Dobra, w sumie jeszcze nie zwróciłem uwagi na jedną rzecz, a konkretnie na numer katalogowy tego zestawu. Zazwyczaj zestawy z Gwiezdnych Wojen zaczynają się od cyfr 7-5, no a tym razem mamy 4-0. Co to oznacza? Mam co do tego ciekawą teorię, którą podsunął mi ktoś w komentarzach, więc potem Wam o tym opowiem. No i warto też wspomnieć, że pudełka nie otwieramy palcami, tylko mamy tutaj specjalne plomby, które ja właśnie otworzyłem i w środku znalazłem takie dwa pogięte i rozwalone kawałki papieru, tak zwane instrukcje. Instrukcja numer 2 naprawdę jest rozwalona, ale przynajmniej robocik nie oberwał. Może to zapowiedź tego, że niedługo w zestawach nie będziemy dostawać papierowych instrukcji, tylko wersja elektroniczna. A jak już jesteśmy przy instrukcji, to zaczniemy właśnie od niej. I tutaj ciekawostka numer 2. Brak tutaj kodu QR. Kodu QR nie ma też na instrukcji numer 2. Jaki stąd wniosek? Że za kupno tego zestawu nie dostaniecie punktów VIP. LEGO już chyba całkiem odchodzi od marnowania papieru, ponieważ nawet na końcu instrukcji nie mamy zaprezentowanych innych zestawów. Robocik na szczęście został. Jeśli chodzi o zawartość, to w środku dostajemy 6 naprawdę malutkich woreczków oraz arkusz z naklejkami. Szturmowcy, czyli dobrze wszystkim znani, a nawet już kultowi żołnierze Imperium Galaktycznego. Ta minifigurka przedstawia zwykłego, szarego szeregowca szturmowca, który pojawił się w naprawdę wielu zestawach. Jeżeli chodzi o broń, to minifigurka jest wyposażona w klasyczny średni blaster od LEGO, który ma tutaj symbolizować blaster E11. Tors oraz nóżki to zbroja szturmowca na najnowszym designie od LEGO. No i taka zbroja pojawiła się już w naprawdę wielu zestawach, a nawet jakiś czas temu w gazetce. Jej takim najbardziej charakterystycznym elementem jest biały pas. Niektórzy ludzie tego nie lubią, ale według mnie z takim białym pasem minifigurka wygląda po prostu czyściej. Mamy oczywiście też zachowane wszystkie szczegóły, na przykład dwa inne nakolanniki albo ładunek wybuchowy z tyłu pasa. Hełm to Dual Mold, który również w LEGO naprawdę też dobrze znamy od paru lat. No i niektórzy ludzie, tak jak często to mówię, go nie lubią, bo uważają, że jest za duży, ale też często to mówię, że mi się on nawet podoba ze względu na te szczegóły i nadruki. Chyba nie wspomniałem o tym, że w zestawie dostajemy 3 takich szturmowców. Jedyna różnica między tymi 3 minifigurkami to ich główki. Jeden to biały mężczyzna, którego już naprawdę dobrze akurat znamy w LEGO, był u wielu minifigurek, u rebeliantów, szturmowców, no długo by wymieniać. Jest również kobieta, która była na przykład w minifigurce pilota myśliwca TIE z ostatniej gazetki. No i mamy też czarnoskórą kobietę, która wydaje mi się, że również pojawiała się u jakichś innych minifigurek szturmowców.
Raz już mówiłem, że dla mnie to trochę nie ma sensu, że w legowym Imperium mamy tyle kobiet, no bo jak wiemy w filmach raczej za dużo ich tam nie było, no ale tak czy siak fajne jest to, że mimo tego, że dostajemy 3 takie same minifigurki, to wszystkie mają inne twarze. Żołnierze Sojuszu Rebelii, tak zwani Rebel Scouci. Ta wersja żołnierza rebelii była najbardziej znana ze względu na udział w Nowej Nadziei. Byli oni tam z załogą, no i pewnego rodzaju ochroną księżniczki Lei na pokładzie Tantive 4. Jeżeli chodzi o broń, to minifigurka jest wyposażona w srebrny blaster. Niestety dostajemy tutaj zwykłe, szare, niezadrukowane nóżki, a szkoda, bo naprawdę fajnie by to wyglądały dual moldy z czarnymi butami. Tors no to charakterystyczna niebieska koszula oraz założony na to czarny bezrękawnik. No i w sumie jak była premiera Tantive 4, no albo raczej korytarza z Tantive 4, to zastanawiałem się, dlaczego nie mamy nadrukowanej skóry tych żołnierzy na koszulach. No i dlaczego? Dlatego, że jak widzimy, LEGO daje tym żołnierzom różne kolory skóry i nie musi zamieniać im torsów. Najbardziej charakterystycznym elementem tych żołnierzy, który pojawił się w LEGO już w 2007 w tym oryginalnym Battle Packu, jest ich oczywiście wielki hełm. Mamy tu biały, specjalnie zrobiony pod te minifigurki, tak jak mówiłem w 2007 roku hełm, biały mold, no i na to jeszcze jest założona czarna szybka. Jest to stary mold, no ale w sumie fajnie to wygląda, więc dobrze, że tego jakoś nie zmieniają. No dobra, szturmowców dostaliśmy 3 i dostaliśmy ich 3 różne wersje ze względu na twarze, no i tak samo jest tutaj. Dostajemy 3 Rebel Fleet Trooperów, Rebel Scoutów, no i różnią się tak. 2 z nich różni się po prostu główkami, jeden ma tą klasyczną, a drugi ma główkę pożyczoną od kapitana Antilesa. No a trzeci, albo tak właściwie trzecia z nich, to kobieta z trochę ciemniejszą skórą. Poza tym, że mamy zamienioną dla niej główkę, no to mamy jeszcze zamienione rączki. QT-KT to droid, który pojawił się w serialu Gwiezdne Wojny - Wojny Klonów. QT-KT, this coil is a remote-controlled magnet. Był on członkiem drużyny specjalnej droidów. Jeśli ktoś nie wie, to ci, którzy podczas swoich przygód spotkali legendarnego już klona Commandosa Gregora. Jeśli mam być szczery, to o minifigurce nie ma za bardzo co powiedzieć. Jest to po prostu taka trochę różowa wersja R2-D2. Znaczy wiadomo, mamy tutaj zupełnie inne malowania, no ale jednak, no dla mnie astromech jak astromech. Po prostu ja jakoś strasznie nie uwielbiam po prostu tych minifigurek, chociaż wiem, że mają one też swoich zwolenników. Nadruk z przodu torsu no to klasyczny nadruk astromecha, tylko że jeszcze z białymi malowaniami. Niestety jego tors nie jest nadrukowany z tyłu. Jeżeli chodzi o główkę, no to jest to też klasyczna główka astromecha, tylko że różowa, ale mamy jednak nawiązanie do Wojen Klonów, ponieważ te żółte elementy, które widzicie od góry główki, pojawiły się w serialu Wojny Klonów. Wszystkie droidy przed wyruszeniem na misję zostały zmodyfikowane. Tak samo było w jego przypadku. Jeśli dobrze pamiętam, to te elementy mogły się odłączyć, no i mogły po prostu wybuchnąć. Były pewnego rodzaju minami. No albo ładunkami wybuchowymi, wiecie o co chodzi. Minifigurka, tak jak wszystkie inne na 25-lecie, oczywiście dostaje zbudowaną z klocków i nadrukowaną podstawkę. Tutaj widzicie imperialnego dropshipa. Myślę, że nie jest to jakaś genialna konstrukcja, więc się nie będę długo nad nią rozwodził. Mamy kokpit z otwieraną kabiną, do której teoretycznie możemy wsadzić szturmowca jako pilota tej maszyny. Dlaczego teoretycznie? Ponieważ jeśli chcemy zamknąć szybę, no to nie możemy domknąć jej do końca ze względu na wielki hełm szturmowca. Kolejna funkcja bawialna to strzelanie ze stud shootera. Kolejna funkcja bawialna to ten oto ruchomy tył z silnikami. No i do czego to służy? W sumie to nie mam zielonego pojęcia. W poprzednich imperialnych dropshipach to zwalniało tą część, gdzie siedzą szturmowcy, no a tutaj to po prostu nie robi nic, po prostu można tym poruszać. A jak już mówimy o zwalnianiu tej części siedzącej, to możemy to zrobić w taki bardzo prosty sposób. Mamy tutaj miejsce na 2 szturmowców i ich blastery. Jeśli chodzi o konstrukcję dropshipa, to tak naprawdę wszystko. Według mnie nie ma tutaj nic ciekawego, poza kilkoma fajnymi naklejkami. Kolejna konstrukcja jest już zdecydowanie lepsza, a konkretnie jest to Speeder Rebel Scoutów. Z przodu mamy interesującą naklejkę z symbolem rebelii oraz szybę. Od boku nasz pojazd jest naprawdę bardzo ładnie wykończony. Mamy tutaj kolejne naklejki,
a w środku mamy miejsce dla 2 rebeliantów. Tak to wygląda, kiedy ich zdejmiemy. Z tyłu pojazdu widzimy 2 silniki. No i według mnie najciekawsza funkcja bawialna tego pojazdu to to, że możemy zdjąć wieżyczkę. A kiedy ją zdejmiemy, widzimy schowek na bronię rebeliantów. Jeżeli chodzi o naszą wieżyczkę, to mamy tutaj taki realistyczny detal, żeby po prostu nasz rebeliant mógł na nią wejść, no to mamy po 2 stronach małe drabinki. Jeśli chodzi o same działo, to jest one obracane o 360 stopni. Mamy tutaj kolejne stopshootery. Poza tym możemy jeszcze ruszać lufą naszego działa. Podsumowując, tak jak wcześniej wspominałem, w internecie pojawiła się teoria, że ten zestaw będzie dostępny tylko do końca tego roku. Argumentem, który wskazuje na to, jest numer katalogowy zestawu. Tak jak wcześniej wspomniałem, nie zaczyna się on klasycznie od cyfr 7-5, a od cyfr 4-0. Brzmi znajomo? O podobnej porze roku, no tylko że rok temu, w 2023, dostaliśmy zestaw 40658 Millennium Falcon Holiday Diorama. Zestaw ten, tak jak zauważyliście, również zaczynał się na cyfry 4.0 i był dostępny do końca roku 2023 w sprzedaży. Z tego powodu myślę, że tak samo będzie z tym ekskluzywnym zestawem. Nie sugerujcie się jakoś bardzo tą moją teorią, ale numer katalogowy tego zestawu po prostu wskazuje na to, że może on podzielić los dioramki świątecznej z Sokoła Millennium. A czy tak będzie, to przekonamy się najpewniej gdzieś pod koniec grudnia. A jeżeli chodzi o sam zestaw, a nie jego dostępność, no to uważam, że jest on ok. W środku dostajemy jedną naprawdę solidną konstrukcję, no i drugą nie ukrywam, że trochę gorszą. Poza tym 6 minifigurek do budowy armii, nie są może one jakoś strasznie unikatowe, no ale tak jak wspomniałem, są to armie buildery. Poza tym dla kogoś, kto jak ja zbiera minifigurki na 25. rocznicę LEGO Star Wars, jest jeszcze droid. I to wszystko dostajemy za 175 zł katalogowo. No i jest to zestaw ekskluzywny, więc raczej dużo nie stanieje. Czy jest to okazja cenowa? No myślę, że nie, ale jest to naprawdę spoko zestaw, szczególnie dla ludzi, którzy tak jak wspominałem, zbierają figurki na 25. rocznicę LEGO Star Wars, no a cała reszta to według mnie taki naprawdę spoko dodatek. A to już na tyle w dzisiejszym odcinku. Napiszcie w komentarzu, czy zamierzacie kupić ten zestaw, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i na razie.